I w tym momencie, po zaledwie kilku sekundach, mam nadzieję, że widać, agent do mnie dzwoni. Ja mógłbym teraz po prostu wykonać normalne połączenie, realizując ten konkretny scenariusz. Właśnie trafiła wiadomość, jest nowa rozmowa z agentem AI, zobacz i zawartość tej konkretnej rozmowy. Jedną z największych problemów branży B2B jest to, że nie obsługują oni leadów. Innymi słowy, firmy takie jak na przykład instalatorzy klimatyzacji, ale też na przykład firmy z branży medycznej, czy branże zupełnie różne, takie jak nawet pośrednicy nieruchomości, czy pośrednicy finansowi, od czasu do czasu otrzymują kontakty na maila, na formularz kontaktowy lub w jakimś innym miejscu i bardzo często z tym klientem się po prostu nie kontaktują. Więc jeżeli chcesz jako freelancer zarobić bardzo fajne pieniądze na tworzeniu automatyzacji dla klientów, to w tym materiale pokażę Ci, jak stworzyć niesamowitego, bardzo ciekawego agenta głosowego, który zadzwoni natychmiast do takiego potencjalnego zainteresowanego klienta. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to może znajdziesz freelancera, który będzie w stanie taką automatyzację dla Ciebie zrobić. Możesz też odezwać się do mnie w ramach usługi KAO, Chief AI Agents Officer. Pomagam przedsiębiorcom robić tego typu automatyzację i budować agentów na ich potrzeby. Jakby nie było, ten materiał będzie użyteczny dla tych osób, które wiedzą, że w internecie są jakieś kontakty. To jest pierwszy etap lejka, czyli klienci wypełniają formularz na naszej stronie internetowej, no i te dane gdzieś trafiają. Mogą trafić do nas na maila i to jest spoko, kiedy odbieramy maile z informacją, że ktoś uzupełni formularz kontaktowy, albo w jakimś systemie CRM. No i później czeka to na handlowca, czyli na kogoś, kto z tą osobą się skontaktuje. A w dobie sztucznej inteligencji, w dobie agentów AI możemy stworzyć bardzo naturalny, dobrze brzmiący system głosowy, który takiego klienta zadzwoni, porozmawia z nim, zrealizuje pewien scenariusz, a następnie weź nam podsumowanie tej konkretnej rozmowy. Więc jeśli Twoja firma, z którą współpracujesz jako freelancer, albo jeżeli w takiej firmie pracujesz, macie leady, albo na przykład lead magnety, czyli wysyłacie w świat do pobrania jakieś white papery, e-booki, produkty cyfrowe, organizujecie webinary lub cokolwiek innego, to wygrywają te firmy, które z tymi kontaktami się po prostu skontaktują. Więc teraz przejdźmy do bardzo mocnej praktyki, czyli w jaki sposób może to dokładnie wyglądać. Zacznę od pierwszego kroku do ostatniego kroku, krok po kroku, żeby Twój agent całkowicie sam zadzwonił do klienta i wypytał go wszystkie szczegóły. Dobra. No to bierzemy się do roboty. Więc pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać w takiej sytuacji, jest posiadanie strony internetowej. Ja dzisiaj na swojej stronie internetowej zrobię taką bardzo prostą rzecz, czyli stworzę po prostu najprostszy formularz kontaktowy, jaki tylko się da. Moja strona internetowa geekwork.pl od 2009 roku nieprzerwanie uczę ludzi pracy zdalnej. Teraz tworzę sobie zupełną, jakby małą rzecz w zapleczu, czyli jakiś taki landing page, tu nie będzie żadnej treści, ale załóżmy, że byłby to na przykład landing page do pobrania e-booka albo właśnie formularz kontaktowy. Moja strona w dużej mierze jest zbudowana na builderze Elementor, czyli na takiej możliwości wizualnej edycji kodu źródłowego, bo dla mnie, jak i dla mojego zespołu było to po prostu najprostsze. Więc teraz na mojej stronie internetowej po prostu wybieram sobie utworzenie takiego bardzo prostego formularza. Wybiorę sobie formularz taki bardzo podstawowy, mamy imię, nazwisko, czy jakąś nazwę, mamy jakąś wiadomość, ale dodamy też tutaj rzecz, która będzie nas bardzo interesowała, czyli wybierzemy sobie tutaj liczbę, a dokładnie chodzi o telefon, mamy telefon. No i tak naprawdę w tym momencie, gdybym opublikował tą stronę internetową, zresztą możemy to nawet zrobić, to tak naprawdę ten formularz będzie już działał. W tym sensie, że kiedy przejdziemy na stronę internetową, to tak naprawdę kiedy uzupełnię ten formularz, klasycznie tak jak w zakładce kontakt, to coś się stanie, tak? Czyli tutaj napiszę sobie Michał, tutaj napiszę Barczak Michał, @gmail.com, no i tu wpiszę swój numer telefonu 606 37 39 39, to oczywiście randomowy numer, proszę o kontakt w sprawie oferty, klikam wyślij, no i formularz został wysłany, ja teraz otrzymam maila, że ktoś taki uzupełnił nowy formularz. Wróćmy do edycji strony internetowej. W tym miejscu bardzo ważnym elementem jest to, co się dzieje w momencie, kiedy ja kliknę wyślij. W Elementorze jest taka funkcja jak właśnie akcje po zatwierdzeniu, ale tak naprawdę większość formularzy ma bardzo podobne miejsce, tylko może w innym miejscu to pole się znajduje. Chodzi o to, że w momencie, kiedy klikamy wyślij, to coś z tymi rzeczami powinno się dziać. Jedna z najprostszych rzeczy jest oczywiście po prostu wysłanie maila, w związku z czym ja teraz dostałem dokładnie takiego maila, ale możemy tu dodać więcej akcji, jak na przykład przekierować na stronę dodatkową, czyli na przykład strona typu thank page, gdzie po prostu możemy powiedzieć bardzo dziękuję za to, że wypełniłeś ten formularz, tu jest jakaś dodatkowa oferta dla przykładu. Możemy też automatycznie podpiąć takie narzędzia jak na przykład GetResponse, czy MailerLite, czy MailChimp i służy to temu, aby natychmiast dodać takiego potencjalnego klienta do jakiejś bazy newsletterowej, aby móc później z tą osobą robić jakieś rozmowy, robić jakąś dosprzedaż, albo mieć tam odpowiednio zaplanowany proces sprzedaży. I to znowu jest jedna z tych rzeczy, którą w ramach KAO robię najczęściej, czyli nie tylko zajmujemy się jakimś jednym malutkim elementem,
wypełnienie formularza pozyskiwaniem leadów, ale budujemy wokół tego ekosystem marketingowy, bo moja specjalizacja to właśnie marketing, sprzedaż, a na końcu agenci AI. W moim konkretnym przypadku nie będę teraz konfigurował tutaj dostępu do tego, żeby to gdzieś tam lądowało w MailerLite, żeby tam później były jakieś maile podgrzewające tego leada. Chcę zrobić jedną rzecz. Chcemy, żeby zaraz po wypełnieniu tego formularza agent natychmiast zadzwonił. Żeby to zrobić, potrzebujemy webhooka. Webhook to taki sposób komunikacji, który powoduje, że w momencie, kiedy ten formularz zostanie zrealizowany, to na ten webhook dane z tego formularza zostaną wysłane. To taki sposób komunikacji pomiędzy systemami. Bardzo przewidywalny, bardzo prosty, bardzo łatwy. Do zbudowania agenta samego w sobie wykorzystamy Eleven Labs, czyli polski startup, który pozwala nam właśnie na tworzenie tego typu agentów AI, oraz N8N, czyli Nathan, do tworzenia agentów AI. I równocześnie oczywiście przypomnę teraz, że Hostinger jest partnerem mojego bloga, trwa właśnie wyprzedaż Black Friday. Mają oni bardzo korzystne ceny do zakupu dedykowanego serwera typu VPS, na którym właśnie możemy zainstalować dedykowany system Nathan do budowania agentów N8N, gdzie później nie mamy już z tego tytułu żadnych większych dodatkowych kosztów z tytułu tego, że możemy tam budować nieskończoną ilość naszych agentów. Dosłownie w zaledwie kilka kliknięć możemy skorzystać z tej promocji. Ona jest ograniczona czasowo w ramach Black Friday, ale oczywiście później tutaj również regularnie pojawią się promocje, ceny rabatowe czy jakieś fajne oferty, z których warto skorzystać. Więc jeżeli chcesz budować agentów AI, to Nathan jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Jeżeli potrzebujesz hostingu, miejsca, w którym możesz tą aplikację Nathan postawić, to w ramach N8N jest to po prostu najprostsze. Po przejściu do koszyka oczywiście możesz też użyć kodu rabatowego GeekWork10, co jeszcze bardziej zmniejszy Twoją kwotę. Po zastosowaniu tego kodu oczywiście jeszcze cena nam się zmniejszy o kolejne 10%. Natomiast tutaj warto pamiętać o dwóch rzeczach, aby wybrać lokalizację serwera nam najbliższą, w tym przypadku będzie to Litwa, a na dole wybrać system operacyjny, na przykład N8N, czyli właśnie Nathan. Po kliknięciu kontynuuj, płacimy normalnie blikiem, dostajemy fakturę i natychmiast tak naprawdę możemy zacząć agentów budować. Mamy więc nasz formularz kontaktowy, który ma wysłać informacje do webhooka. Jak wiesz, ja już Nathana mam zainstalowanego, utworzymy teraz sobie takie nowy workflow. Chodzi o to, żeby teraz nasz agent AI mógł te informacje przejąć, czyli żeby triggerem, elementem, który wyzwala daną automatyzację, było właśnie wysłanie tych danych na webhooka. W tym miejscu więc w formularzu kontaktowym, mamy tutaj, widzisz, na dole webhook, musimy podać webhooka, na które dane mają być wysyłane. W tym miejscu więc wracamy do Nathana, tworzymy nowy krok, dodajemy nowy node, wybieramy webhook, czyli zaczynamy od webhooka. W tym miejscu tworzą nam się dwa adresy, produkcyjny oraz testowy. My od razu wybieramy produkcyjny. Żeby to mogło działać, to od razu klikamy Save oraz klikamy Active, żeby automatyzacja od razu się uruchomiła. Nathan daje teraz mnóstwo fajnych możliwości, tak na przykład weryfikowanie czy przewidywanie rzeczy, które się mogą wykoleić. No i oczywiście jeszcze w ramach webhooka musimy zmienić na metodę POST, no bo chcemy te informacje pobierać w momencie, kiedy one tam zostaną wysłane. Jeszcze raz klikamy Save, wracamy do Elementora i w tym miejscu w webhooku wpisujemy ten adres, który przed chwilą nam się wygenerował i klikamy ponownie Opublikuj. Możemy teraz na szybko zrobić taki mini test, czy ten formularz kontaktowy przejdzie prawidłowo. Wracamy więc do naszej strony internetowej, odświeżymy ją, wpisujemy imię, Michał, mail, barczak.michal@gmail.com. Tutaj wpisujemy numer telefonu 500 500 500, wpisujemy proszę o kontakt. No i w tym momencie, kiedy wyślemy formularz, tak naprawdę nasz agent AI powinien się uruchomić. Na razie jedynym, co powinien tu zrobić, zobaczmy, to tak naprawdę po prostu odebrać informację. Jak widzisz, agent zareagował, otrzymał informację, no i w środku możemy sprawdzić. O, mamy dokładnie te informacje, mamy body, mamy nazwę, Michał, mamy maila, mamy wiadomość oraz etykieta bez nazwy, no bo jej nie nazwaliśmy, czyli numer telefonu. Teraz to, co musimy z tym danym zrobić, no to chcemy te dane teraz w jakiś sposób przetworzyć. Moglibyśmy tutaj na przykład właśnie teraz dodać na przykład Google Sheet, aby na przykład wszystkie takie dane kontaktowe przechodzące przez tego agenta automatycznie lądowały w takim Excelu. Ale w naszym przypadku jedynie sobie uprościmy, żeby nam trochę łatwiej było, nie byłoby to potrzebne, ale żeby trochę łatwiej sobie komunikację, stworzymy sobie teraz noda set. Set pozwala nam w sposób taki przewidywalny sprawdzać, dobra, wyślemy jeszcze raz mb, bla bla bla, wp.pl, 500, 500, 500, wyślemy. Teraz nasz agent N8N przejmie te dane i będziemy mogli ustawić sobie taki element, żeby później we wszystkich automatyzacjach posługiwać się tym numerem telefonu jako po prostu zmienną w obrębie systemu wewnętrznego. Sprawdźmy, czy przeszło, klikamy kopiuj do edytora, widzimy przeszedł jeden item i mamy wszystkie te informacje webhooka w tym miejscu. Szukamy sobie formularz ID, mamy form, mamy body i mamy bez etykiety field o tym numerze telefonów. Dodajemy sobie dodaj field, wrzucimy sobie tutaj tę etykietę jako numer, odwrotnie. Tutaj wpisujemy, co to ma być, czyli jako numer, ale tutaj wrzucamy jako expression
wrzucamy tutaj ten schodek zatytułowany numer telefonu i widzisz, od razu nam rozpoznało, że taki będzie rezultat, a my sobie nazwiemy telefon albo numer telefonu. I dzięki temu później tą zmienną będziemy mogli się posługiwać. OK. No tak naprawdę teraz zintegrowaliśmy dwa elementy. Z strony internetowej, kiedy uzupełniony jest formularz, na webhooka wysyłają się dane, następnie agent AI, w moim przypadku Nathan, przejmuje te dane i uzupełniamy sobie jedno pole w taki sposób, aby automatycznie móc się później tym polem łatwiej posługiwać w obrębie aplikacji Nathan. No ale pytanie, co teraz trzeba z tym dalej zrobić? No trzeba wymyślić tak naprawdę scenariusz tego, w jaki sposób ten agent ma z tymi danymi pracować, czyli w jaki sposób agent AI, który ma zadzwonić, ma realizować jakiś scenariusz. W tym miejscu na razie najwygodniejszą alternatywą, którą znalazłem, chociaż oczywiście możliwości jest bardzo dużo, ale ja staram się pokazać taką najłatwiejszą rzecz, z którą ja po prostu sam na co dzień korzystam, to będzie platforma Eleven Labs. Aktualnie oni mają taką platformę do platformy kreatywnej, czyli do tworzenia muzyki, do tworzenia dubbingu, przekształcania mowy na tekst, różnego rodzaju dźwięków, FX-ów itd., ale osobno wydzielili również teraz platformę do budowania agentów AI. Jest to naprawdę bardzo przyjemne. W zakładce agenci klikamy plusik i tworzymy nowego agenta. Możemy oczywiście tu skorzystać z gotowych system promptów, zaraz powiem Ci co takiego, a ja na razie wybiorę sobie po prostu pustego agenta, żeby na ten moment go przetestować. No i nazwiemy go sobie agent tutorial YouTube. No i teraz w momencie, kiedy tego agenta utworzymy, to tak naprawdę pojawi nam się kilka informacji. Po pierwsze, no możemy wybrać język, w jakim ten agent ma rozmawiać, kiedy już do tego naszego klienta potencjalnego zadzwoni. Ja wybiorę sobie język polski. Oczywiście moglibyśmy również wybrać tutaj całą masę dodatkowych języków. Rzeczą, która jest później bardzo ważna, to właśnie komunikat systemowy, czyli system prompt. Chodzi o to, że w tym miejscu musimy opisać, co ten agent ma robić. No i Eleven Labs dostarcza z pomocą sztucznej inteligencji również takie wsparcie, więc tutaj zróbmy sobie w ten sposób, że ma dopytać, dlaczego komuś podobał się mój film na YouTube i dodać 4 pytania dodatkowe. Ja zazwyczaj tego typu schematy czy scenariusze rozmów przygotowuję w oparciu o rozmowę z czatem GPT i bazę wiedzy, czyli pracuję w jakiś sposób ten agent ma się zachowywać, w jaki sposób ma rozmawiać z danym klientem, jakie pytania ma zadać, kiedy ma je zadać i tak dalej, i tak dalej. Tego typu system prompty tworzy się często dosyć długo, no bo to jest cały scenariusz tej konkretnej rozmowy, ona ma realizować swój cel. My na razie posłużymy się takim bardzo prostym, jak widzisz, on już bardzo szybko przeszedł przez ten proces. Przywita się z użytkownikiem, taki ma cel, jeśli jest dostępna, podziękuj za polubienie filmu, zapytaj, co konkretnie się spodobało, zachęć do podzielenia się szczegółami, zadaj 4 przykładowe pytania, szczegóły poniżej, super pięknie. Jeszcze od razu mamy zabezpieczenie, czyli jakich pytań należałoby nie zadawać. Na końcu oczywiście możemy zmienić też system, w jaki ten ChatGPT, czy ten agent będzie się posługiwał. W praktyce nie ma to przynajmniej dużego znaczenia. Aktualnie Gemini 2,5 Flash jest super. Gdybyśmy chcieli trochę bardziej zastosowania komercyjne, czy bardziej profesjonalne, to mamy tu kilka innych modeli, z których możemy korzystać, właściwie wszystkie, jakie tylko możemy sobie wymyślić. Możemy też testować i sprawdzać, które po prostu będzie dla nas najbardziej efektywne. Od razu mam też podaną kwotę, ile kosztuje minuta rozmowy z tym agentem. Jak widzicie, są to jakieś absurdalnie pomijane stawki, bo to nawet nie jest 1 cent za minutę rozmowy. OK, zrobimy teraz zapisz. Bardzo ważne przy konfiguracji agenta opartego o Nathana, ale również o Eleven Labs, no bo teraz będziemy integrowali ze sobą różnego rodzaju narzędzia, jest również kwestia tego, jakie te narzędzia mogą tutaj być. No i zwróć uwagę, że na przykład możemy dać agentowi możliwość zakończenia rozmowy albo automatycznego rozpoznawania, jakim językiem posługuje się nasz rozmówca, ale też może być na przykład informacja o tym, aby przekazał numer telefonu do konkretnego człowieka, kiedy taka potrzeba się pojawi. To oczywiście jedna z tych możliwości. Jak widzisz, już teraz możemy uruchamiać to również MCP, dzięki czemu na przykład nasz agent mógłby mieć dostęp do naszego grafiku, czyli dostępności, do kalendarza, do na przykład jakichś narzędzi typu Asana, do mnóstwo różnego rodzaju możliwości, które tutaj moglibyśmy utworzyć. Jedną z bardzo ważnych rzeczy będzie również w zakładce dalsze konfiguracje, czyli wybieramy sobie głos. W naszym przypadku wybierzemy sobie, tutaj była Magdalena. Ja bardzo lubię głos Magdaleny. O, mamy Magdalenę. Zapisz. Możemy również temu agentowi dać określoną bazę wiedzy. No i jeszcze kilka miesięcy temu faktycznie działało to dosyć przeciętnie, a dzisiaj trzeba przyznać, że ci agenci działają już naprawdę na wysokim poziomie i radzą sobie świetnie z różnego rodzaju problemami, łącznie z tym, że potrafią odpowiednio przeszukiwać bazę wiedzy. Możemy to zrobić na kilka różnych sposobów. W jaki sposób agent ma dostęp do bazy wiedzy? Możemy tutaj po prostu dostarczyć pliki. No i teraz Eleven Labs automatycznie obsługuje pojedyncze dokumenty, ale też może obsługiwać na przykład całe bazy danych utworzonych już wcześniej oraz robić tak zwanego RAGa, czyli całą przygotowaną bazę danych w oparciu o to,
w jaki sposób chcemy tutaj pracować. Możemy go nakarmić naprawdę dużą ilością danych i on będzie w stanie je bardzo efektywnie, dzięki bazom wektorowym, szybko i łatwo przeszukiwać. Ja na razie zupełnie zignoruję ten temat dawania bazy wiedzy, no bo nie to jest celem tego agenta. Zwróć uwagę, że w ramach Eleven Labs możesz również tworzyć różnego rodzaju workflows, czyli tak naprawdę moglibyśmy teraz poprowadzić tego agenta i na przykład przekierować go do subagentów w zależności od tego, jaki ten cel mam tutaj zrealizowany. Czyli na przykład możemy tam zrobić tak zwany IVR. Wyobraź sobie sytuację, w której na przykład tworzysz tego typu agenta do obsługi połączeń przychodzących, bo taka możliwość również jest, i na przykład dzwonią pacjenci z zapytaniem o dostępność jakiegoś lekarza. Taki agent mógłby na początku zrobić tak zwany IVR, czyli kliknij 1 albo powiedz, w jakiej sprawie dzwonisz, kliknij 1, aby dowiedzieć się o dostępności lekarzy, kliknij 2, aby dowiedzieć się o płatnościach, 3 ubezpieczeniach itd., itd. I na podstawie tego procesu moglibyśmy kierować do różnych subagentów, którzy będą wykonywali swoje zadania, mają swoją wiedzę, dostępność do informacji. My na razie to zignorujemy, pokażę, bo pokazuję tylko jako ciekawostkę, bo to jest naprawdę potężna rzecz i można to budować naprawdę niesamowicie duże rzeczy. Mamy język, mamy bazę wiedzy, mamy system prompt, mamy wszystkie informacje, które tak naprawdę są nam potrzebne do tego, aby zacząć z tym agentem rozmawiać. Natomiast teraz, kiedy przetestujemy tego agenta, to będziemy poruszali cały czas w obrębie tej przestrzeni tutaj wewnętrznej. Ja na potrzeby testów kliknę teraz tutaj rozmawiaj z agentem. Zobaczymy, czy agent automatycznie się uruchomi. Damy trochę głośniej, czy ja będę słyszał tego agenta. Tak, dzwonimy teraz do agenta. Cześć, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Cześć, oglądałem twój film na YouTubie. Cześć, bardzo się cieszę, że obejrzałeś mój film. Dziękuję za poświęcony czas. Co konkretnie spodobało Ci się w nim najbardziej? No i teraz tak naprawdę agent będzie realizował nasz scenariusz. My teraz zmienimy troszeczkę jeszcze workflow, czyli wrócimy do naszego agenta. No i nie chcemy, żeby on zaczynał w taki sposób, cześć, jak mogę Ci pomóc, tylko zmienimy tutaj komunikat. Dzień dobry, jestem agentką AI, dzwonię, bo wypełniłeś formularz na mojej stronie internetowej. No i mamy więc ustalone rozpoczęcie rozmowy naszego agenta, dokładnie co ma zrobić. Jak widzimy, tu jest dokładnie taka informacja w formie kodu, też to dokładnie ma się dziać, czyli jakie są warunki brzegowe, początek, koniec. Wszystkie te informacje mogliśmy sobie zobaczyć. No i co bardzo ważne, możemy też ustawić tutaj takie zakresy, jakie na przykład dane klient ma też, ten agent ma nasze pozyskać. Mogliśmy tutaj dodać informację, że jego celem jest na przykład pobranie numeru telefonu. Na razie to zignorujemy, ale to warto o tym pamiętać, że takie możliwości tutaj oczywiście są. No dobrze, no to wracamy do naszej automatyzacji. Wypełniony formularz, wpadają dane kontaktowe, jest przygotowany agent, który może teraz wykonać połączenie. Jak to teraz zrobić dalej? No, jedną z rzeczy, którą trzeba było zrobić wcześniej, to zintegrować sobie numer telefonu z jakąś formą kontaktu. Możemy korzystać z jakiegoś SIP-trunka albo po prostu z Twilio. W przypadku Twilio jest to dosyć proste. Kiedy już mamy konto na Twilio, czyli takiej aplikacji, która pozwala nam kupić numer telefonu, to właściwie zaledwie kilka kliknięć możemy sobie zaimportować taki numer telefonu. Ja tutaj mam ich kilka, będę korzystał akurat z tego numeru telefonu, ale zasadniczo, jeżeli potrzebujesz tutaj podpowiedzi, jak dokładnie zintegrować sobie Twilio z Eleven Labs, to daj znać. Dzięki temu później już nie ma potrzeby przeskakiwania pomiędzy poszczególnymi narzędziami. No ale wracamy teraz do naszego agenta AI. Jego zdaniem tak naprawdę będzie teraz wykonanie określonego połączenia, czyli znowu musimy wysłać informację do aplikacji Eleven Labs, żeby ten telefon został wykonany, żeby taki agent zadzwonił. Więc klikamy sobie na razie plusik, wybieramy tutaj HTTP request, no i teraz musimy wysłać informację na metodzie POST na konkretny webhook. No i teraz gdybyśmy sprawdzili sobie dokumentację Eleven Labs i poczytali informację, jak dokładnie to zrobić, no to możemy w tej dokumentacji sprawdzić, że adresem, na który chcemy wysyłać rozpoczęcie naszych rozmów, to jest taki adres strony internetowej. Czyli teraz działamy w drugą stronę. Wysyłamy metodą POST informację do Eleven Labsa. Nasza strona wysyła metodą POST do naszego agenta, my wysyłamy te dane dalej. Naszą autentykacją, czy naszą weryfikacją będzie tak naprawdę zrobienie sobie tutaj potwierdzenia. Nie header, tylko tak, kliknij send body, bo to na pewno będzie potrzebne. I mamy autoryzację, wybieramy, przepraszam, nie predefiniowane, tylko generyczne i wybieramy header. No i tak naprawdę w obrębie naszego tutaj autoryzacji musimy podać odpowiednie kody, czyli ponownie w zakładce konfiguracja, w zakładce deweloperzy generujemy sobie API, czyli taki unikalny kod, który pozwala nam się z tym narzędziem posługiwać. W tytule name wpisujemy dokładnie to, co tutaj widzisz, czyli XI
xi-api-key. Tutaj wklejamy ten tajny kod, który został wygenerowany na naszej stronie internetowej. Ja teraz go po prostu nie będę pokazywał, bo w ten sposób moglibyście się włamać do mojego agenta i klikamy zapisz. No i wybieramy tutaj sobie wtedy autoryzację już przygotowaną w ten sposób. Następnie musimy wysłać odpowiednią zawartość tego całego tutaj komunikatu i to również będziemy budowali w oparciu o odpowiednią metodologię używając JSON-a, czyli chcemy wysłać określony format tego pliku w taki sposób, aby ten agent dokładnie mógł zadziałać. Tak wygląda taki przykładowy, standardowy JSON, który musimy tutaj wkleić, czyli potrzebujemy agent AI, numer telefonu, na jaki numer mamy zadzwonić, czy są jakieś dodatkowe dane, które w środku tej korespondencji będą. Tutaj moglibyśmy na przykład używać imienia, gdybyśmy z formularza kontaktowego chcieli go pobrać. W takim przypadku musielibyśmy tutaj wpisać, zgodnie z metodologią korzystania z JSON-a, imię, dwukropek, no i tutaj wpisalibyśmy coś jako zmienną imię, nie? Które tutaj byśmy otrzymywali z wcześniejszych danych. No, na razie nie wysyłamy tych danych, chociaż moglibyśmy się w sumie o to pokusić. Sprawdźmy, zróbmy tutaj z naszego formularza. Mieliśmy takie pole jak nazwa i tutaj moglibyśmy to po prostu przenieść i z naszego webhooka już będzie przeniesiona nazwa. Na numer telefonu, czyli do kogo mamy zadzwonić, przesuwamy sobie tutaj to pole bez etykiety, no albo to pole zmienne, które sobie tutaj utworzyliśmy, ale chwilowo się nie zaciągnęło. Efekt będzie dokładnie taki sam, czyli tutaj sobie zrobimy to brzydkie, bez etykiety, field, brzydko to wygląda. Wolałbym tutaj mieć po prostu numer telefonu, podobnie jak imię, no ale chcę pokazać po prostu zasadę działania. Następnie musimy pobrać dwie informacje, czyli ID klienta i ID numeru telefonu. No i właśnie konfigurując numer telefonu, mamy tutaj przy każdym takim adresie, każdym numerze telefonów, numer telefonu, który po prostu jest w formie takiego ID, który jest zrozumiały dla maszyny, więc kopiujemy sobie jako ID, wchodzimy w Phone ID oraz wracamy do naszego agenta i tutaj również jest widoczny jego ID, które sobie kopiujemy i wklejamy tutaj. I tak naprawdę w tym momencie mielibyśmy zakończoną działalność. To znaczy, kiedy zapiszemy ten numer i teraz wypełnię ten formularz kontaktowy, to na numer telefonu, który zostanie podany, agent automatycznie zadzwoni. Zwróć uwagę, że te dane moglibyśmy pobierać na przykład z Facebooka, kiedy robisz kampanię Lead Ads, czyli kampanie, które pobierają dane kontaktowe z poziomu mety, bez wychodzenia z tego ekosystemu, to również tutaj moglibyśmy tym triggerem ustawić właśnie pobieranie tych danych kontaktowych z formularza Lead Ads albo ze strony internetowej, z dowolnego miejsca, w którym masz numer telefonu. Zasada działania będzie dokładnie taka sama. Na tej podstawie, kiedy mamy te dane już pozyskane, no to tak naprawdę ten agent może zacząć dzwonić. No ale co z tego, jeśli on zadzwoni i nic się z tym nie stanie? Agent dzwoniący YouTube tutorial, tak go sobie nazwiemy. I co z tego, że ten agent zadzwoni, skoro my nic z tego nie będziemy widzieli? Jak zobaczymy tego agenta za chwilę, to w zakładce rozmowy możemy prześledzić wszystkie rozmowy, które z tym agentem były toczone. Tutaj mamy też pełną transkrypcję tej konkretnej rozmowy. No dokładnie to, co przed chwileczką testowaliśmy. Mamy proces rozmowy, ile nas to kosztowało. Jak widzisz, kosztowało mnie to zawrotne, nieopoliczoną ilość groszy. No i tak naprawdę możemy sobie to teraz wejść w transkrypcję, czy dane klienta, jeżeli zostały jakieś dane pobrane, no i na temat zacząć to ręcznie przeklikiwać. No ale przecież dokładnie nie o to nam chodziło. Tu miał być system, który jest zautomatyzowany. Więc aby móc działać dalej, musimy tak naprawdę dodać teraz nowy workflow, które będzie polegało na przetwarzaniu transkrypcji rozmowy. I tutaj faktycznie pojawi nam się już trochę sztucznej inteligencji wykorzystanej w taki bardzo mądry sposób. W konfiguracji naszego agenta, wróćmy do agenta YouTube, więc kiedy konfigurujemy naszego agenta, to możemy też zrobić bardzo ciekawą rzecz. Wchodząc w zakładkę zaawansowane, mamy taką możliwość, aby w zakładce zabezpieczenia możemy tutaj wybrać webhooka, na które dane zostaną wysłane informacje po tej rozmowie, czyli na jakie dane ma zostać wysłana transkrypcja. No więc teraz ponownie wracamy do agenta, utworzyliśmy teraz sobie nowego, ponownie wybieramy webhooka, ponownie robimy sobie produkcyjny adres, znowu zmieniamy metodę na post, klikamy pobierz adres, klikamy active i klikamy zapisz, wracamy do agenta i wklejamy mu ten utworzony teraz webhook. Przepraszam, tutaj trzeba w kolejność taką, czyli tutaj adres, a tutaj nazwę, tutorial YouTube. Co ciekawe, mamy również możliwość zrobienia autoryzacji, to znaczy, żeby nikt nam nie mógł tutaj przez przypadek wysyłać danych nieprawdziwych albo webhooków, których nie chcemy. Możemy autoryzować nasze webhooki i potwierdzać, że to są o nas te transkrypcje. Polecam sobie doczytać z czatem GPT, można bardzo łatwo utworzyć taki właśnie nagłówek i Devel Apps Signature i sobie wygenerować taki kod, który będzie nas zabezpieczał w kontekście tego, żeby dane żadne tam do systemu nam nie trafiały w sposób nieprawidłowy. Właśnie tu taki teraz sekret, który pozwala nam zweryfikować, czy to są dane prawdziwe, można ustawić. Ale my na razie to raczej wybaczyć, zignoruję, no bo chcemy tylko przećwiczyć pewną ideę, chcę Wam pokazać, jak tego agenta zrobić w formie podstawowej. W związku z tym, że teraz ta rozmowa już powinna zadziałać, to moglibyśmy teraz po prostu uzupełnić formularz na stronie internetowej,
Możemy to spróbować zrobić. Mam nadzieję, że to teraz tak szybko zadziała. Więc wysłaliśmy informację do naszego webhooka, który to powinien do nas automatycznie zadzwonić. Nasz agent nie zadziałał, bo coś nie tak pojawiło się w polu autoryzacji. Agent oczekuje imienia, którego po prostu nie dostał. I w tym momencie, po zaledwie kilku sekundach, mam nadzieję, że widać, agent do mnie dzwoni i mógłbym teraz po prostu wykonać normalne połączenie, realizując ten konkretny scenariusz. Nie będzie słychać, ale agentka się przedstawi. Cześć, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Więc moglibyśmy teraz rozpocząć rozmowę z naszą agentką. Ale żeby to było trochę czytelniejsze, to zamiast korzystać po prostu z telefonu, gdzie agentka do mnie zadzwoni, no bo wiemy, że tutaj całość to została zrealizowana prawidłowo po poprawieniu jednego drobnego błędu, czyli tam zapomniałem o cudzysłowiu, no to tak naprawdę ta rozmowa zostanie zrealizowana. No i teraz osobnym zagadnieniem jest to, w jaki sposób rozmowę poprowadzić, czyli żeby ten scenariusz został zrealizowany, więc weźmy teraz, żeby zamiast dzwonić, żebyś słyszał, co dokładnie się dzieje, ja zadzwonię do tego agenta tutaj i po prostu sobie z nim teraz pogadamy. Cześć, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Cześć, oglądałem Twój film na YouTubie i mam kilka informacji. Cześć, bardzo się cieszę, że oglądałeś mój film. Dziękuję za polubienie. Jestem bardzo ciekawy, co konkretnie Ci się w nim spodobało. No, Michał robi naprawdę świetny film na YouTubie, bardzo je lubię, buduje świetnych agentów AI. Rozumiem. Czyli podoba Ci się sposób, w jaki Michał tworzy filmy i agenci AI, których buduje. To bardzo ciekawe. Czy jest coś, co szczególnie zapadło Ci w pamięć z tego filmu? Może jakiś konkretny... No dobrze, wystarczy na nasze potrzeby. Teraz w rozmowach możemy łatwo zauważyć, że ta rozmowa została zrealizowana i w ciągu kilku sekund pojawi się tutaj transkrypcja naszej rozmowy. Świetnie. Natomiast pamiętaj o tym, że zrobiliśmy drugiego agenta, który przecież jego zadaniem było przetwarzanie tej transkrypcji na rozmowę. Sprawdźmy, czy to się udało. Nie udało się, bo nie zapisałem zmian, w związku z czym musimy zrobić jeszcze raz. No dobrze, no to wróćmy do agenta, testuj agenta, zacznijmy rozmowę z naszym agentem. Witaj. Chciałabym dopytać, jak Ci się podobają filmy Michała? Bardzo mi się podobają, w szczególności te filmy o agentach AI. Cieszę się, że podobają Ci się filmy Michała, zwłaszcza te o agentach AI. Co konkretnie sprawia, że te filmy o agentach AI tak bardzo Cię wciągają? Och, no bo po prostu bardzo dużo się wtedy uczę. Dobra, wystarczy ta rozmowa. Automatycznie, jak widzisz, za chwileczkę, w ciągu kilku sekund pojawi się nam transkrypcja tej konkretnej rozmowy. No jeśli wszystko poszło prawidłowo, to ta rozmowa powinna zostać wysłana na webhooka. I faktycznie, jak widzimy w naszym agencie do przetwarzania rozmowy, w środku pojawiła się cała transkrypcja rozmowy. Czyli mamy informację, o, cieszę się, że Ci się podobają filmy. Wszystko jest krok po kroku naprawdę zrealizowane. To, co możemy teraz z tym zrobić, wracając do edytora, to może tutaj kliknąć plusik, wybrać agent AI i następnie potraktować go w taki sposób, aby on tutaj miał jasną informację. Poczekaj, zrobimy zapisz. Jeszcze raz weźmiemy sobie tą rozmowę, kopiuj do edytora. No i mamy też coś takiego jak prompt user, czyli to, co napisał użytkownik, oraz system prompt, czyli zaraz powiemy dokładnie, co on ma tam z tym elementem zrobić. No i tak naprawdę tutaj, jak przejdziemy sobie na sam dół tej informacji, to pojawi się transkrypt, więc możemy cały ten transkrypt po prostu wziąć i potraktować to jako wiadomość wchodzącą od agenta do naszego agenta AI. No i teraz musimy tutaj napisać bardzo dobry system prompt, czyli co agent ma zrobić z tą transkrypcją. Więc możemy tutaj po prostu napisać: otrzymasz transkrypcję rozmowy pomiędzy agentem AI a użytkownikiem. Twoim zadaniem jest przygotowanie krótkiego podsumowania tej rozmowy w taki sposób, aby była to notatka do systemu CRM. Powinieneś znaleźć tam takie informacje dotyczące tego, co użytkownikowi się podoba, na co zwracał uwagę. Często też cytuj fragmenty tej rozmowy w taki sposób, aby ktoś, kto będzie później tą rozmowę obsługiwał, mógł dobrze zrozumieć jej zawartość. Wiadomość sformatuj w formie HTML jako zawartość wiadomości e-mail. No i teraz moglibyśmy przetestować ten krok na podstawie tej zawartości wcześniej, ale żeby to zrobić, to musimy oczywiście dodać jeszcze jakiegoś agenta, który będzie to obsługiwał. W moim przypadku to będzie ponownie OpenAI, bo to model, z którego najczęściej korzystam. Może być nawet ten 4 mini. OK, zapisz, wracamy i spróbujemy zobaczyć, co teraz ten agent z tym zrobi. Ma więc transkrypcję tej rozmowy, ma zawartość tej umowy. No i sprawdzimy, czy ten agent nam teraz coś tutaj wydał. Tak, no i na koniec widzimy podsumowanie rozmowy z użytkownikiem. Użytkownik wyraził bardzo pozytywną opinię na temat filmów Michała, cytując: bardzo podobają mi się te poszczególne filmy o agentach AI. Na pytanie, co sprawiło, że agenci wciągają, no tak naprawdę ładne, krótkie podsumowanie. Ta rozmowa była bardzo krótka, nie dało się wyciągnąć jakichś konkretnych informacji, ale pomyśl, co by się działo, gdyby w Twojej firmie w taki bardzo praktyczny sposób mieć tam komplet informacji. Gdyby agent realizował scenariusz zatytułowany, załóżmy, dokładnie takiego agenta niedawno budowałem, dzwoniłby on na przykład do osób zainteresowanych instalacją klimatyzacji. No i w pierwszej rozmowie wypytuje o imię,
adres, numer telefonu, maila, wielkość lokalu, miejsce inwestycji, zakładany budżet, czy jakieś inne szczegółowe pytania na tej podstawie można przygotować bardzo dokładną ofertę. Gdybyśmy teraz tutaj agenta AI nakarmili też danymi, na przykład tego, jak budować ofertę, to on mógłby już nam automatycznie przygotować odpowiedź w formie przygotowanej oferty. Natomiast to, co ja chcę teraz z tym zrobić, to mógłbym te dane przetwarzać dalej w takiej formie, aby na przykład wrzucić je do systemu CRM. Więc oczywiście moglibyśmy teraz, w zależności od potrzeb, dodawać kolejne nody, na przykład wykorzystując CRM Zoho CRM, aby tam dodać odpowiednie informacje, czyli na przykład utworzyć notatkę, nowego leada lub cokolwiek innego. Ja na razie zrobię to bardzo żenująco, ale całkowicie wystarczająco. Wybiorę noda Gmail i po prostu kliknę sobie Send a message, wybiorę z mojego maila, już mam tu zautoryzowane swoje konto. Oczywiście, żeby to zautoryzować, klikasz po prostu bardzo łatwo, dodaj nowe, logujesz się przez Gmaila, już te dane masz. Mamy, do kogo ma ten mail być wysłany, więc podam po prostu swojego maila, michal@geekwork. Temat jest nowa rozmowa z agentem, zobacz. A następnie w treść wiadomości po prostu przesyłam sobie output, który otrzymuję od agenta AI. No i teraz mogę znowu go przetestować. I udało się wiadomość wysłać, trafiło na inboxu. Sprawdźmy dokładnie, jak to wygląda od strony praktycznej. Jak widzisz, wcześniej dostawałem powiadomienia zatytułowane, że ktoś uzupełni dane kontaktowe w formularzu. Natomiast na moją skrzynkę firmową właśnie trafiła wiadomość, jest nowa rozmowa z agentem AI, zobacz i zawartość tej konkretnej rozmowy. W praktyce więc mogę w taki sposób zautomatyzowany obsługiwać tego typu lidy. Pomyśl, jakie to niesamowite narzędzie. Jeżeli masz jakiekolwiek click magnety, które generują dużo potencjalnych zapytań, to właśnie w ten sposób możesz w zautomatyzowany sposób obsłużyć każde możliwe zapytanie o dowolnej porze dnia i nocy. Nie tylko wyciągniesz tam niezbędne informacje, na przykład o pewnych preferencjach dotyczących na przykład kiedy handlowiec powinien się kontaktować, ale też pilność danego tematu. Tak naprawdę w każdej możliwej branży, od branży medycznej, przez branżę B2B, od instalacji i klimatyzacji, branży nieruchomości czy cokolwiek innego, tego typu agenci są na wagę złota. To naprawdę przepotężne narzędzie, jest to niesamowite, że właściwie w jednym kliencie możemy doprowadzić do sytuacji, w której agent nagle do nas dzwoni, z nami rozmawia. W dodatku mogliśmy tam przewidzieć w scenariuszu sytuację, że kiedy odzwaniamy do agenta, to on z nami prowadzi tą samą rozmowę i wykonuje później ten sam proces, czyli pobiera te wszystkie informacje z formularzy kontaktowych, obsługuje tą rozmowę, dodaje do CRM-a, wysyła maila handlowcowi lub masę innych rzeczy. Chcę Ci tylko pokazać takie MVP, minimalną wersję działającą, ale pomyśl, jakie jest to po prostu rozsadzające łepetynę, ile tu można zrobić. A jeżeli chciałbyś tego typu agenta zrobić dla siebie, to niezmiennie przypominam, że na mojej społeczności geekwork.pl/strefa w ramach mojego kursu AI pokazuję, jak robić tego typu agentów, a jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który potrzebuje tego agentów w swojej organizacji, to oczywiście serdecznie zapraszam Cię do opisu. Tam również jest moja usługa KO, Chief AI Agents Officer, czyli AI Captain. Serdecznie zapraszam, jeżeli moja pomoc się Wam przyda. A jeżeli ten materiał dla Was był użyteczny, to bardzo Wam dziękuję za zostawienie komentarza, lajka, łapkę w górę lub czegokolwiek innego, co pozwoli mi dotrzeć z tym materiałem do szerszego grona odbiorców. No i niezmiennie pamiętajcie, jeżeli szukacie najlepszego możliwego hostingu na Waszego Nathana, Waszego agenta do tworzenia Twojej aplikacji, do tworzenia agentów opartych na sztucznej inteligencji, to zdecydowanie Nathan jest w tym momencie najlepszą możliwą aplikacją, z której można korzystać. Jest bardzo responsywny, pozwala tworzyć naprawdę ciekawe rzeczy w środku, jest tam masa ciekawych konfiguracji. Nauka tego jest kompetencją przyszłości. Prawdopodobnie niedługo będzie tam taka funkcja, że możemy gadać z agentem w taki sposób, że mamy z boku, tak jak w mądrych przeglądarkach, tak jak ChatGPT Atlas, o którym niedawno robiłem materiał, który też gdzieś pewnie tutaj znajdziesz, czy o Comet od Perplexity, gdzie tak naprawdę ci agenci mogą wykonywać w Twojej przeglądarce określone rzeczy. Na razie nie radzą sobie jeszcze z budowaniem agentów AI, na przykład tutaj, ale bardzo szybko prawdopodobnie taki agent AI do tworzenia agentów AI utworzy się w ramach aplikacji Nathan, bo widziałem już takie pierwsze testy, które tam się pojawiają. Natomiast gdzieś tą aplikację musisz postawić. Gdzieś Nathan musi być umiejscowiony. Najlepszym hostingiem, którego znam w najkorzystniejszej cenie aktualnie, to Hostinger. Więc raz jeszcze zapraszam Cię, jeżeli potrzebujesz dobrego hostingu, to zdecydowanie Hostinger jest dobrym wyborem. Ja Wam dzisiaj dziękuję raz jeszcze. Cześć, na razie, pa. Powodzenia w budowaniu swoich agentów.